wyspa. Nareszcie. Nie, tylko nie to. Kiepski z ciebie strażnik, Arsimie, synu Borina. Powiedz mi, Teo, co ci się stało? Długo by wyjaśniać. Lepiej będzie, jak sam to zobaczysz. Co to było? Witaj, drogi chłopcze. Witaj, drogi chłopcze. Zwą mnie Aret. Tea to moja córka. Jestem pełen podziwu dla twojej niezwykłej odwagi. Musiałeś przebyć bardzo niebezpieczną drogę, aby tu dotrzeć. Niewielu śmiałkom się to udało. Biorąc pod uwagę fakt, że w tych stronach stosunkowo łatwo jest zginąć, powód, dla którego zaryzykowałeś własne życie, musi być wielkiej wagi. Chłopcze, już postawiłeś pierwszy krok, a to zazwyczaj najtrudniejsza część podróży, jak długa by ona nie była. Bo jeśli wchodząc po schodach wahasz się i rezygnujesz już u podnóża najniższego stopnia, nigdy nie wejdziesz na szczyt. Ty postanowiłeś wspinać się dalej, dlatego zapaliła się dla naszego świata iskierka nadziei. Ten nikły płomyczek być może przemieni się w niezwykle jasne światło, nieznające zachodu i rozpraszające mrok, próbujący nami zawładnąć. Wejdź do środka i rozgość się, proszę. No co ty, Arsimie? Co się z tobą dzieje? Nie bój się, głuptasie. Mój ojciec, jak wszystkie smoki, jest dobry i nie zrobi ci krzywdy. Powiedzmy sobie otwarcie, że to jest najbezpieczniejsze miejsce na całej wyspie. Ten człowiek, zdaje się, był twoim towarzyszem w podróży.
Niech mnie sztorm zaleje. Czy to ty, Norianie? Tak się cieszę, że żyjesz. Jak udało ci się tu dotrzeć? Przecież jak rozbiliśmy się o tamten wrak, nikogo nie widziałem i choć wołałem ze wszystkich sił, nie usłyszałem ani jednego z was. Zgadza się, mój drogi chłopcze. Po zatonięciu okrętu, fala, która przyszła potem, rozdzieliła się i ciebie zniosło na wschodnie wybrzeże wyspy. Nie wiem jak, ale odzyskałem świadomość już tutaj. Ten wspaniały smok znalazł mnie na południowym brzegu i sprowadził tutaj. Gdyby nie on, byłbym zapewne już trupem. Gdy go zobaczyłem, byłem pewien, że umarłem. Ale jednak żyję. Zachodzę tylko w głowę, skąd on wiedział, gdzie jestem. Wyspa jest ogromna. Nie wierzę, że tam się znalazł przypadkiem. To prawda, Norianie. Nie mam takich zdolności jak Matea, bo każdy smok otrzymuje inny dar w dniu narodzin. Ale ona wyczuła, że do wyspy ktoś się zbliża i że musi go odszukać. Powiedziała mi, że niedaleko wschodniego brzegu zatonął okręt. I nie wiadomo, czy oprócz chłopca przeżył ktoś jeszcze. Poprosiła mnie, bym poleciał na południe, bo ktoś może potrzebować pomocy. I wtedy znalazłem cię na brzegu. Miałem jeszcze w sobie trochę mocy, by cię uleczyć. Uleczyć? Owszem. Wiedz, chłopcze, że jednym smokom od urodzenia dana jest moc uzdrawiania, a innym zdolność przenikania myślami przestrzeni. Tea ma tę drugą. Norianie, a co się stało z Adenanem, Esmondem i innymi marynarzami? Czy oni... Przykro mi to mówić, ale oni wszyscy zginęli. Widziałem, jak pochłaniają ich bezkresne wody Morza Trimur. Bałem się, że ciebie to też spotkało i obwiniałem się za to, że pomogłem ci przekonać Borina do tej wyprawy. Chociaż twój ojciec z natury jest dobry i łaskawy, nie darowałby mi, gdyby dowiedział się, że jego jedyny syn zginął. Dręczyły mnie różne myśli i nocne koszmary aż do dzisiaj. Bałbym się wrócić do Drasilonu z takimi wieściami i spojrzeć mu prosto w oczy. Twój widok napawa mnie jednak wielką radością. Cieszę się, że żyjesz, chłopcze. Powiedz mi, Teo, dlaczego tak długo cię nie było? Przecież podróż w obie strony powinna ci zająć najwyżej kilka godzin. I co ci się stało w skrzydło? Lecąc na wschód i będąc na skraju puszczy Eslamor, postanowiłam chwilę odpocząć na równinie. Wylądowałam i chciałam się rozejrzeć. Nagle poczułam zimno, które przeszyło mnie do szpiku kości i wtedy ujrzałam przerażający cień, może zjawę. Nie potrafię powiedzieć, czym był ten upiór. W każdym razie miał w sobie tak ogromne pokłady zła, że się przeraziłam. Próbowałam poderwać się do lotu, ale kilka sekund później przeszył mnie na wskroś niczym duch i nagle opuściły mnie wszystkie siły. Runęłam z góry przez drzewa i spadłam na ziemię, straciwszy przytomność. Arsim mnie odnalazł, opatrzył i zaopiekował się mną. Gdyby nie on, mógłbyś mnie już więcej nie zobaczyć. Arsimie, mój drogi Arsimie, nie wiem, jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie tej. Odwdzięczyć się? Nie będzie to wcale konieczne. Dla mnie już samo spotkanie Tei to najcudowniejsza rzecz, jaka mogła mi się w życiu przydarzyć i nie sądzę, że cokolwiek innego rozraduje mnie bardziej. Jeśli jednak byłoby coś, co mógłbym zrobić, nie wahaj się prosić, chłopcze. W zasadzie jest coś takiego. Nasz dawny wróg Mognor wrócił. Zawładnął umysłem mojego wuja Galdara i uczynił go ciemiężcą z Uwalonu. Laetia upadła. Północną część, zwaną Anneonem, kontrolujemy my, ludzie. Południem niestety już rządzi ten paskudny czarnoksiężnik. Nie dość, że Mognor powrócił, to jeszcze ma pod kontrolą kogoś, kto zna cały Zuwalon jak własną kieszeń, a tym samym jego słabości. Bez was, smoków, nigdy nie uda się nam go pokonać. Dlatego zwracam się do najszlachetniejszej istoty w naszym świecie. Czy mogę liczyć na nieocenioną pomoc smoków? Powstań, drogi chłopcze. Zuwalon już raz padł ofiarą Mognora. Byłem tam, gdy to się stało. Pamiętam z bólem każdą śmiertelną strzałę przeszywającą te dobre, wspaniałe smoki. Moich braci i siostry.
Do dzisiaj widzę każdego z nich patrzącego mi prosto w oczy ze smutkiem, zanim runął bezwładnie na ziemię. Nie wiem dlaczego, ale moja towarzyszka, matka tej Edea, kazała mi uciekać. Zdawała sobie sprawę z tego, że jeśli oboje zginiemy, to będzie koniec z Uwaloną. W elfickiej wiosce Giria znajdowało się jedyne znane mi jajo smoka. Odlatując z niej, chciałem je ocalić. Gdybyśmy oboje polegli, Mognor miałby wówczas mnóstwo czasu, by je odnaleźć i zniszczyć. Zanim jednak zdołałem się wydostać na pełne morze, dopadł mnie czarnoksiężnik. Śmiał się i cieszył z tego, że do osiągnięcia celu jest już tak bliski. Jako ostatniego smoka, bo tak sądził ten potwór, osobiście chciał mnie zgładzić, żeby mieć tę satysfakcję. Nie wiem, jak to się odbyło 18 lat temu, ale wówczas Mognor dosiadał wierzchowca przypominającego smoka, ale tylko z wyglądu. Spojrzenie miał bowiem puste niczym śmierć. Cały praktycznie był jak duch. Czarne ubarwienie i unoszący się dym nadawały mu złowieszczy wygląd. Emanowała też z niego jakaś nieznana mroczna energia, tak że cały przechodził fioletową poświatą. Straszliwy był to widok. Z przerażeniem i bezsilnością i bez drogi ucieczki już szykowałem się na śmierć, gdy od północy nadleciała ona. Edea. Za każdym razem, gdy o tym mówi, nie umiem powstrzymać łez. Ona miała w sobie tyle odwagi. Przeciwstawiła się o wiele potężniejszemu wrogowi, ryzykując bez wahania własne życie. Dlatego właśnie, gdy widziałam twoją determinację, Arsimie, widziałam przed sobą ją. Chociaż nie wiem, jak wyglądała, słyszałam jednak nieraz jej głos za światów, mówiący, iż to właśnie ty będziesz tym, który sprawi, że nie będę nigdy sama i że połączy nas ta niezwykła więź. Edea, choć doskonale wiedziała, że w starciu z Mognorem nie ma najmniejszych szans. Ostatkiem sił zaatakowała go, rzucając się na niego, by kupić mi trochę czasu. Kazała uciekać i ratować jajo. Gdy odleciałem na bezpieczną odległość, obejrzałem się i widziałem, jak Mognor przebija swoim czarnym mieczem jej wspaniałe, czułe serce. Piękna, biało-błękitna smoczyca opadała bezwładnie na ziemię, a ja, nie mogąc zrobić absolutnie nic, odwróciłem głowę z zamkniętymi oczyma i poczułem od razu ból po jej stracie. A w myślach ujrzałem mroczną przyszłość. Wciąż mam ten obraz przed sobą, gdy zamykam oczy. Gdy przybyłem na Wrichan, udałem się w to miejsce i położyłem jajo, strzegąc go. Mijały lata, dekady, stulecia. Zdążyłem się już zestarzyć, ale nic się nie wykluło. Było to dziwne, jednak pewnego majowego dnia, prawie 17 lat temu, wykluła się Tea. Zastanawia mnie jednak, dlaczego to tyle trwało. Nie rozumiem jednego. Dlaczego jej na to pozwoliłeś? Czemu to ty nie kazałeś jej uciekać i dlaczego nie wróciłeś do Zuwalonu, gdy pokonaliśmy Mognora? Gdybym był na twoim miejscu, a Tea na jej, sam wolałbym zginąć. Śmierć byłaby dla mnie lepsza niż moment, w którym musiałbym oglądać, jak ginie ktoś, na kim najbardziej na świecie mi zależy. Według mnie to nieracjonalne zachowanie. Bardzo nieracjonalne, a już w ogóle ze strony smoka, najszlachetniejszej z istot. Być może jest jakieś rozsądne wytłumaczenie, ale moimi kategoriami po prostu tego nie mogę pojąć. Wiem, co ci chodzi po głowie, chłopcze. Gdy odlatywałem, nie miałem pojęcia, jak to się skończy i czy uda się pokonać czarnoksiężnika. Gdybym wrócił z jajem po dłuższym czasie, on mógłby tam na mnie czekać i tym samym dopełnić swego dzieła zniszczenia. Tylko udając się na Wrichan, mogłem ocalić Teę i przyszłość Zuwalonu. To było jedyne wyjście. Jej matka Edea była z nas wszystkich najsilniejsza, najodważniejsza i najmądrzejsza. Rozwiewając twoje wątpliwości, przekonywałem ją, że to nierozsądna decyzja. Ona jednak, zawsze opanowana, odparła ciepło, abym zadbał o skarb, który mi powierza. Zabroniła mi wracać do dnia,
w którym zjawi się potomek tego, który sprowadził kiedyś smoki i ją osobiście poprosił o pomoc. Dopiero po wielu latach zrozumiałem, dlaczego to zrobiła. Ja nie zdołałbym zająć wroga na tyle, by ona mogła uciec. To po prostu było konieczne, choć z pozoru wydaje się niesprawiedliwe. Mimo to, do dziś czuję ból po jej stracie i winię siebie za jej śmierć, choć to Mognor ją zabił. Kiedy na świat przyszła Thea, bolesne wspomnienia ożyły. Ale gdy tak na nią patrzę, widzę moją Edeę i stara rana, która choć nigdy się nie zabliźni, boli jednak nieco mniej. Strzeż jej Arsimie i nie daj jej nikomu skrzywdzić. Skrzywdzić? Absolutnie nie ma takiej możliwości, że na to pozwolę. To czarne ścierwo szybciej pozna od środka smak mojego Ilvisara. Będę jej cieniem i nie odstąpię jej nawet na krok. Odważne i szlachetne, ale jednak zbyt impulsywne. Jak to? Skoro zostałeś wybrany, bo czuję w tobie smoczą magię, będziesz dbać o moją córkę. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Martwię się jednak o ciebie, chłopcze. Twoja porywczość może kiedyś cię zgubić. Jeśli działasz pod wpływem chwili, a czasem i bez zastanowienia, możesz kiedyś popełnić kosztowny w skutkach błąd. Dlatego powinieneś brać do serca rady, jakich udzieli ci Thea. Nie lekceważ tego, co do ciebie mówi. Mój drogi Arsimie, nie zamierzam na nowo kształtować twojej osobowości i lepić od nowa jak glinianego naczynia. Po prostu chcę, byś odtąd starał się postępować bardziej rozważnie i racjonalnie niż miało to miejsce w przeszłości. Ja ci w tym pomogę, zaufaj mi. Bolesnych w skutkach błędnych decyzji, czasami kosztujących życie własne lub innych, nie da się w żaden sposób cofnąć. Zobaczysz jeszcze, że przyjdą takie chwile, kiedy cierpliwość okaże się lepszym wyborem, aniżeli nagłe rzucenie się na przeciwnika. No tak, mądrość smoków. Teraz już wiem, dlaczego bez was nasz świat nie ma przyszłości. Trudno będzie mi kontrolować tę moją porywczość, ja tak po prostu już mam. Ale ufam ci, Theo, i wierzę, że dzięki tobie mogę stać się lepszy. I chociaż mam jako takie gliniane naczynie, to zawsze można w nim coś poprawić. Powiedz mi, Arsimie, czy po przegnaniu Mognora portal został zniszczony? Muszę cię zmartwić, Aradzie. Z tego co wiem, to niestety nie. Tego się obawiałem. Nie będę ci tłumaczyć, co to za portal i skąd się wziął, bo pewnie masz już jakieś informacje o nim. Ale muszę ci powiedzieć, że prowadzi on do przerażającego świata demonów, gdzie panuje wieczny półmrok i towarzyszące mu krwiście czerwono-fioletowe niebo, które co chwila przeszywają błyskawice. A na bezkresnym i wzburzonym morzu znajduje się jedyny stały ląd. Tam wznosi się ogromna, mroczna twierdza Mognora. To miejsce wygląda, jakby wszyscy bogowie je opuścili. Skąd o tym wiesz? Byłeś już tam? Byłem jednym ze smoków strzegących południowych granic Zuwalonu ponad 1500 lat temu. Gdy otworzył się portal, zrobiło się nienaturalnie ciemno, jakby ktoś wyssał wszystkie kolory z tej pięknej krainy. Zatrzęsła się ziemia. Wkrótce potem otworzyły się wielkie wrota Ezlis i przez nie właśnie przeszedł Mognor, a z nim całe hordy obrzydliwych istot, które wyhodował i rozmnożył w podziemiach swojej mrocznej fortecy. Miał tylko jedno zadanie – nieść śmierć wszędzie, gdzie się tylko pojawią. Widziałem przez lustro portalu te bezkresne czarne wody i przerażająco wyglądającą cytadelę. Uwierz mi, Arsimie, na sam jej widok uciekasz co sił, o ile strach cię wcześniej nie sparaliżuje. Nawet najodważniejsi nie ośmieliliby się tam wejść. Wiesz, kim tak naprawdę jest Mognor i skąd się wziął w Zuwalonie? Tak, sam mi o tym powiedział, gdy mnie dopadł wtedy. Przyciągnęła go zła energia tego miejsca. Zła energia? Nie rozumiem. Przecież smoki strzegły pokoju i służyły ludziom jako ich doradcy przez wieki. Owszem, ale zanim przybyły do Zuwalonu, wszystkie rasy toczyły między sobą wojny, co, jak sądzę, wiesz. Wojny na wyniszczenie tak bezsensowne i krwawe, że zginęło wielu. A mimo to żadna frakcja nie osiągnęła swoich celów, ani terytorialnych, ani tym bardziej związanych z dumą danej rasy. Były to bardzo mroczne czasy. Wówczas pewien młodzieniec, zapomniałem imienia, wyleciało mi ono z głowy, tak jak ty, pragnął to wszystko wreszcie zakończyć i przywrócić pokój. Smoki od niepamiętnych czasów zamieszkiwały tę wyspę i dla ówczesnych też było to wiadome.
lecz Zuwalańczykom w głowie były wyłącznie ich własne interesy. Gdy byli pochłonięci wojnami, ów młodzieniec wybrał się w niebezpieczną podróż, odnalazł smoki i sprowadził je do Zuwalonu. Udało mu się to tylko dlatego, że miał czyste serce i determinację taką jak ty, Arsim. Nie wiem, jaki impuls go pchnął na tę ścieżkę, ale dzięki jego staraniom smoki się zgodziły. Widziały w nim dobro i chęć osiągnięcia szlachetnych celów, podczas gdy inni byli pochłonięci swoimi ambicjami. Po tym, jak rozsiane po całym Zuwalonie położyły kres wojnom, zapanował wreszcie pokój. Po wielu tysiącleciach spokoju pojawił się jednak Mognor. Stwierdził, drwiąc, że smoki przybyły za późno. Każdy zły czyn lub choćby niegodziwy zamiar którejkolwiek z ras sprzed czasu pojawienia się smoków w Zuwalonie przekazywał negatywną energią w eter, dzięki czemu z upływem lat było możliwe otwarcie portalu zaklęciem. Nie zdradził, jak osiągnął taką potęgę, ale zakładam, że przez jakiś magiczny artefakt. Może jakiś kryształ zbierający moc albo coś innego. Będziemy musieli się tego dowiedzieć. Ten czarnoksiężnik jest niezwykle potężny i zna sztuczki, o jakich się nam nawet nie śniło. Może przekroczyć granice danego świata i zniszczyć go, gdy zło zacznie się w nim zbytnio rozsiewać. Nie wiadomo, ile światów już unicestwił. W taki sposób zdołał wedrzeć się do umysłu jednego z mieszkańców Daeralu, który otworzył mu wrota. A stało się to wszystko, bo w sercach istot każdej rasy zalęgło się tyle zła, że czara goryczy przelała się i nasz świat został skazany na zagładę. Na nasze szczęście do wykonania wyroku, że się tak wyrażę, nie doszło, gdyż pewne wydarzenia nie potoczyły się po myśli czarnoksiężnika. Jakie wydarzenia? Takie jak choćby sprowadzenie smoków. My potrafimy oprzeć się pokusom tego świata. Mognor spodziewał się, że po przekroczeniu portalu zastanie Zuwalon w kompletnej ruinie i ludy walczące przeciw sobie, co ułatwiłoby mu z pewnością zadanie. Wpadł jednak w furię, widząc uporządkowany przez smoczych mędrców świat, zgodę, harmonię i przyjaźń. Obrzydziło go to do tego stopnia, że postanowił z wściekłości wybić smoki co do jednego w pierwszej kolejności. Chciał nas zniszczyć najpierw, aby Zuwalonowi nie miał kto później pomóc. I prawie mu się to udało, ale nie spodziewał się również potęgi zjednoczonych ras, które pod jednym sztandarem unicestwiły jego plugastwa. Zapewne wyciągnął stosowne wnioski i teraz swój cel chce osiągnąć w nieco inny sposób. Jaki? Nie wiadomo. Im szybciej to odkryjemy, tym lepiej. Spodziewam się jednak, że sięgnie tym razem do o wiele bardziej brudniejszych sztuczek. To 100 piorunów. Nie możemy popełnić drugi raz tego samego błędu. I tym razem, jeśli los będzie dla nas łaskawszy, zniszczymy portal, gdy Mognor będzie już po drugiej stronie, zepchnięty przez nasze armię. Oj, chłopcze, nie do końca się z tobą zgodzę. Zniszczyć portal to musimy na pewno, ale nie możemy pozostawić czarnoksiężnika żywego. Dlaczego? To bardzo proste. On znajdzie prędzej czy później inny sposób na to, by znów się tu przedostać. Trzeba za wszelką cenę go zabić. To jednak nie jest takie proste. Nie można od tak zabić czarnoksiężnika, gdyż nie ma on fizycznej postaci i zasłania się kawałkiem odzienia z kapturem. Sądzę, że coś daje mu tę moc i długowieczność, a być może nawet nieśmiertelność. Obawiam się jednak, że to ty, Steo, będziecie musieli podjąć się tego zadania. Tylko czysta magia smoków może cokolwiek zdziałać przeciwko jego czarnej magii. Zło ze świata nigdy nie zniknie. W każdym stworzeniu istnieje równowaga między yin i yang. Smoki nie mają takiej mocy, która zniszczyłaby bezpowrotnie ciemną stronę wszystkich istot zamieszkujących Zuwalon, pozostawiwszy wyłącznie tę dobrą, bo to po prostu niemożliwe. Możemy tylko pomagać ludziom, elfom i krasnoludom przezwyciężać ich chęć kierowania serc na złą drogę. Innymi słowy, chłopcze, mamy tylko zdolność przywracania równowagi, która jest, jak widzisz, niestety bardzo, bardzo krucha i łatwo ją naruszyć. Przepraszam, ale muszę zapytać wprost. Czy smoki nie znienawidziły ludzi, elfów i krasnoludów za to, co je spotkało? Musiały czuć się podle, skoro przez nich ich rasa niemal doszczętnie została zniszczona. Nie bałały chęcią zemsty, nim Mognor dopełnił swego dzieła? Oj, chłopcze, twoje pytanie doskonale dowodzi temu, jak mało o nas wiesz. Myślisz ludzkimi kategoriami.
U smoków nie ma czegoś takiego jak oko za oko. Wiedzieliśmy doskonale, kim jest ten czarnoksiężnik i przez kogo się tu zjawił. Nie wszyscy ludzie jednak są podli. Jeśli wśród 1000 niegodziwców znajdzie się choćby jeden szlachetny człowiek, to uważam, że warto go ocalić. Nawet poświęcając swoje życie i ryzykując zagładę całej rasy? Właśnie tak. To właśnie jest to, czego ludzie nie rozumieją u smoków. Teraz to ja poczułem się podle. Przepraszam za to pytanie, głupiec ze mnie. Nic się nie stało. Nie ma głupich pytań. A powiedz mi proszę o smoczym kamieniu. Gdzie on właściwie jest i czy wiesz jak go użyć? Smoczy kamień, drogi chłopcze, został stworzony przez smoczych mędrców do niszczenia nadmiaru zła w sercach ludzi, elfów i krasnoludów, tuż po tym jak przybyli do Zuwalonu. Gdy ktoś mógł stanowić realne zagrożenie dla pokoju w tej krainie, jeden ze smoków rozżarzał smoczy kamień, który po przyłożeniu do serca niszczył w nim nadmiar zła, które mogło zmienić jego naturę. Gdzie jest teraz? Któż to wie? Jednak niech dla ciebie to będzie wskazówką, że im bliżej smok znajduje się kamienia, tym wyraźniej go wyczuwa. Wierzę, że dzięki temu szybko go odnajdziecie i zdejmiecie zaklęcie z twego wuja. O ile wiem, Mognor nigdy nie dowiedział się o istnieniu wyspy Wrihan. Dlatego bardzo mnie zastanawia, czym była ta zjawa, która zaatakowała Te. To jakaś jego kreatura? Muszę cię zmartwić, Arsimie. Według opisu i sposobu ataku nie mam absolutnie najmniejszych wątpliwości. To był Torgat, plugawa istota stworzona przez samego Mognora. Wyglądem przypomina jego samego, ale wyszkolony jest głównie do szpiegowania, ale też i zabijania. A więc jednak nas znalazł. Nie sądziłem, że tu dotrze. Mognor nigdy nie miał floty, ale Torgatowie nie potrzebują łodzi, żeby przebyć morze. Potrafią latać na dużych wysokościach, choć dorosłemu smokowi szybkością nigdy nie dorównają. Widać, zwiększyli twój trop, Arsimie. To cud, że w czasie rejsu was nie zaatakował. Nie mielibyście z nim najmniejszych szans. Tea miała sporo szczęścia, że tylko tak to się skończyło. Upiór zapewne uznał, że już nie żyje i po prostu odleciał. W przeciwnym razie byłoby bardzo źle. A po co on wysłał szpiega, skoro wiedział, że ludzie nie mają szans bez smoków? No. Zaczynam wątpić w twoją inteligencję, mój drogi. Szpieg, a raczej szpiedzy, mieli za zadanie dyskretnie wydobyć informacje od mieszkańców wiosek i miast. Znaleźć ewentualne smocze jaja i je zniszczyć, zanim wyklują się z nich smoki. Co? Smocze jaja? Czy to w ogóle możliwe? Nie wiem. W tamtym czasie działo się tyle, że trudno powiedzieć, czy udało się jakikolwiek z nich ocalić. Mimo to nie możemy tego wykluczyć. Jeśli Mognor wysłał ich na przeszpiegi, najwyraźniej czegoś się boi i coś chyba jest na rzeczy. Ale czad! Znowu jest nadzieja, tylko... Zaraz, powiedziałeś, jak to ich? To jest tu więcej niż tylko jeden upiór? Ja pamiętam tylko 3. Więc skoro jeden jest tutaj na wyspie, to 2 pozostałych pewnie przeczesuje Zuwalon. Boję się jednak, że ten przeklęty czarnoksiężnik może mieć ich za nadrzu dziesiątki albo nawet setki. Z pewnością tym razem jest znacznie groźniejszy i odrobił lekcje z przeszłości. Mój sen! Co? Dwukrotnie śniła mi się elficka wioska Gilia i Mognor. A twój ojciec przecież mówił, że właśnie w Gilii było ukryte jajo, które zabrał. Mognor myśli, że może być tam ich więcej. Dlatego w szczególnie okrutny sposób orkowie potraktowali moją świętą wioskę. Czy to już się zdarzyło, czy może to zapowiedź jakichś przyszłych wydarzeń? Arsimie, jeśli taki miałeś sen, to oznacza tyle, że albo masz dar jasnowidzenia, albo ktoś próbuje przekazać ci wiadomość. Jesteś półelfem, więc krew elfów i ludzi płynie w twoich żyłach. Niegdyś elfowie z królewskiego rodu mieli niezwykły dar zaglądania w przyszłość. Jak widać, ty też być może odziedziczyłeś tę cechę. Ale czy oby na pewno to tylko wizja przyszłości? Sądzę, że tak, ale nie można określić dokładnie, kiedy się to wydarzy. Może to się stać zarówno za kilka lat, albo też i jutro. Lepiej potraktuj to poważnie. Teo, znów coś zrozumiałem. Zanim wyruszyłem w podróż, zastanawiałem się, jak mam poprosić smoka o pomoc.
Teraz, gdy tyle się wydarzyło i tyle się dowiedziałem, proszę cię, abyś pomogła mi w dotarciu do Dili. Mój drogi Arsimie, po raz kolejny mnie zawiodłeś. Nie słuchałeś mnie podczas naszej wędrówki. Mówiłam, że chcę ci towarzyszyć i nie zawaham się oddać za ciebie życia, więc to chyba jasne, że z tobą polecę. No tak, masz rację. Wybacz, po prostu jestem zmęczony i też muszę odpocząć. Dajmy sobie może kilka dni na nabranie sił, a wtedy polecimy do Laeszy. Chciałbym już tam lecieć, bo być może jest już za późno, ale wiem, że na razie to niemożliwe. Skorzystajmy więc z tej chwili ciszy przed nadchodzącą burzą, bo czuję, że niedługo czekają nas bardzo trudne chwile. Posłuchaj mnie, chłopcze. Ja mam już swoje latka i doświadczenie wojskowe. Umiem walczyć, nauczyłem się niejednej strategii bitewnej, ale uwierz mi, że na to, co nas czeka niebawem, nawet najlepsze szkolenie będzie do niczego. Dlaczego mi o tym mówisz? Powinieneś wiedzieć, że w starciu z Mognorem twoja odwaga może okazać się niewystarczająca. Co ja mówię, na pewno będzie niewystarczająca. Nie tylko ja się o ciebie martwię, ale wszyscy, którzy ci dobrze życzą, a w szczególności twoi rodzice, no i oczywiście Dea. Chciałbym udzielić ci zatem skromnej rady i ufam, że z niej skorzystasz. Wiem, że chcesz udać się najpierw do Gili, ale musisz uważać na Torgatów. Nie zawahają się, aby cię zabić, bo zapewne jeden już wie, że twoim towarzyszem jest smok. Już stałeś się ich śmiertelnym wrogiem, choć jeszcze ich nie spotkałeś. Rada, którą chcę ci udzielić, jest taka, abyś tuż po wybadaniu sytuacji w wiosce skierował się natychmiast, powtarzam, natychmiast, na północ do Narend. Gilia znajduje się praktycznie na granicy lasu Alesafen, więc moc elfów będzie tam ograniczona. Jeśli jednak przekroczysz jego granicę i wejdziesz głębiej, spostrzeżesz wśród drzew elfickich strzelców wypatrujących wroga. Na każdym rozwidleniu gościńca z przebocznymi drogami prawdopodobnie spotkasz patron. Gdy dojdziesz do miasta, jego wysokość czcigodny Nesterin zapewni ci na pewno schronienie. Podczas rozmowy z nim koniecznie poproś o przeszkolenie bitewne, o ile już nie zrobił tego twój ojciec, wysyłając wcześniej list lub posłańca. Znając króla, nie odmówi, a wręcz przydzieli tobie najlepszego nauczyciela. Poza tym jesteś jego wnukiem, więc sądzę, że tym bardziej ci pomoże. To jedyna droga. Nie możesz rozpocząć poszukiwania smoczego kamienia, zanim nie nauczysz się walczyć. To zbyt niebezpieczne. Słyszałeś, co mówił Aret. Porzuć swoją impulsywność, bo może stać się twoim wrogiem, przynajmniej do czasu, gdy nie pokonamy Mognora. To, czego próbowałem cię uczyć podczas rejsu na okręcie, to podstawy podstaw. Czasu było mało, więc nie nauczyłem cię zbyt wiele. W starciu z orkami i goblinami nie miałbyś najmniejszych szans. A ile może potrwać takie szkolenie? Tydzień? 2? Chciałbyś. W co najmniej pół roku zdołałbyś nauczyć się nieco więcej niż tylko podstawy. Co? Pół roku? Przecież każdy kolejny dzień zwłoki przybliża nas tylko do klęski. Nie będę się szkolił pół roku, zapomnij. Wiesz, co może się wydarzyć w tym czasie? Pozostanę tam tylko tyle, ile uznam za wystarczające, a więc najwyżej kilka albo kilkanaście dni. I ani jednego dnia więcej. Posłuchaj. Żołnierze twego ojca, zanim stali się członkami Eldarnej armii, trenowali 3 lata. Możesz poznać niebywałe techniki walki i się ich nauczyć w Tryniga, ale jest coś, czego nie opanujesz w krótkim czasie, pomimo szybkiego przyswajania wiedzy. Niby czego? Wytrzymałości, mój chłopcze. Nie złość się już i posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. Wytrzymałość jest kluczowa na wojnie. Co z tego, że w bitwie wykażesz się bezbłędnie technikami ataku i uniku, jeśli z każdym kolejnym pokonanym przeciwnikiem będziesz słabnąć. Twoje ciosy będą chybiać celu i w końcu z wyczerpania przewrócisz się o własne nogi, a wróg w tym czasie zada tobie cios, który w najlepszym wypadku sprawi, że będziesz kaleką do końca życia. Wiesz, dlaczego ci to powiedziałem i pokazałem? Czyżbyś chciał mnie ostrzec przed błędem, który sam kiedyś popełniłeś? W rzeczy samej, chłopcze. Byłem trochę starszy od ciebie, kiedy wstąpiłem do armii twojego dziadka Didrosa. Miałem wtedy jakieś 18 lat. Musiałem przejść 3-letni trening, jednak nie rozumiałem wtedy, że sama odwaga to zdecydowanie za mało. Od dziecka pakowałem się w kłopoty i nie bałem się niebezpieczeństwa, igrając nawet ze śmiercią. Pewnego dnia król wysłał swój oddział na granicę królestwa jako patron. Też chciałem tam koniecznie wyruszyć, bo pomimo nieukończonego szkolenia byłem w końcu jednym z członków armii króla, choć jeszcze nie w pełni. Jeden z żołnierzy zaproponował mi pojedynek.
Obiecał, że jeśli zdołam obronić jego atak, zabiorą mnie ze sobą. Postanowiłem przyjąć wyzwanie. Odbiłem pierwszy, a potem drugi cios. Trzeci ugodził mnie w nogę i pech tak chciał, że zostałem zmuszony przełożyć trening o kilka miesięcy. Zresztą rana, przez którą kuleję, została odnowiona w tyle samym miejscu, gdy uciekaliśmy przed Galdarem. Prawdziwa wojna to nie zabawa, Arsimie. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Jeśli zamiast bezmyślnego atakowania przeciwnika wykażesz się choćby odrobiną cierpliwości i choć kilka razy skorzystasz z mądrości tej, zostanie to nagrodzone. Obiecaj mi, że pozostaniesz u elfów dopóki nie ukończysz szkolenia. Musisz wiele przejść, żeby wzmocnić swoje ciało. Wróg ma plugastwa, które dysponują ogromnymi pokładami siły. Potrafią uderzeniem pięści posłać żołnierza na kilkanaście stóp. Musisz stać się silniejszy, znacznie silniejszy. Zakładam, że Thea doskonale o tym wie i po to właśnie były te wywody o twojej porywczości. Teraz już rozumiem, dlaczego nalegasz, abym udał się koniecznie do Nared. Obiecuję, że cię nie zawiodę. Przepraszam cię za mój wybuch złości. Po prostu wiesz o tym, że nienawidzę bezczynności, a czasu mamy coraz mniej. Świat spowije gęsty dym, doda siły duchom złym. Na jaw wyjdzie hańba ludu, próżno szukać w sercach cudu. Jaśniejące dni przeminą, noc przykryje je kurtyną, a spod ziemi śmierć wypłynie, rozleje się po krainie. Smoczych mędrców czas wspaniały, z uwalonu królów chwały. Zwieje wicher, burza straci nasze miasta, naszych braci. Człowiek z elfa krwią zmieszany, swą odwagą napędzany, Trimur wnet przemierzy śmiele, wiedząc, że szans ma niewiele. I odnajdzie serce smocze, znów nadzieja zamigoce. Jaśnieć będzie blask spuścizny, z piętnem jednak wielkiej blizny. Smoczy mędrcy znów powrócą, dumnych dziejów pieśń zanucą, a królestwo podzielone znowu będzie zjednoczone. I tak skończył się dzień, w którym Arsim poznał wreszcie tragiczną historię smoczych mędrców, a którą dotąd słyszał tylko pobieżnie. Zrozumiał, że trzeba zajrzeć w przeszłość, by zrozumieć teraźniejszość i ocalić przyszłość. Thea jeszcze przez wiele dni nie będzie mogła latać. Musimy poczekać. Przynajmniej 3 tygodnie. Co? 3 tygodnie? Powiedziałeś 3 tygodnie? Nie mamy tyle czasu. Najpierw mówisz mi, że pół roku u elfów, a teraz to. W takim tempie pewnie jako starzec stanę naprzeciw Mognora. No tak, przepraszam, znowu się uniosę. Ale zrozum, że czas może się okazać znacznie gorszym wrogiem niż sam Mognor. Wiem, Arsimie, że to bardzo długo, ale nic nie możemy na to poradzić. Jeśli nie chcecie zginąć w morzu z powodu niewyleczonego skrzydła Tei, to musicie poczekać. Nie ma innego wyjścia. Ale... Chłopcze, posłuchaj swojego przyjaciela. On ma rację. To prawda, co powiedziałeś, że czasu jest mało, ale Thea jest jedynym smokiem, który może wam pomóc. Nierozsądnie byłoby utracić i tak już nikłą szansę, działając w pośpiechu. Na dodatek wiedząc, że nie pozwoliłbyś, aby stało się jej cokolwiek złego, przeczysz samemu sobie. Okaż trochę cierpliwości. Sprawi ona, że doczekasz tego dnia, w którym staniesz oko w oko ze swoim największym wrogiem, a wtedy będziesz mógł uwolnić cały swój gniew, jaki się w tobie gotuje i użyć go przeciw niemu. Musimy poczekać. Mój ojciec ma rację. Jest bardzo mądry i powinieneś go posłuchać, choć nie ukrywam, że podoba mi się u ciebie to, że działasz szybciej niż myślisz. To dowodzi, że słuchasz bardziej głosu serca niż rozumu. Z drugiej jednak strony, gdybym miała być szczera, a jako smok zawsze jestem, musisz zacząć panować nad swoją porywczością. Spokojnie, Arsimie. Nie będziemy tu od tak siedzieć jak kołki i bezczynnie czekać.
Wykorzystamy ten czas na twój trening. To może okazać się przydatne dla wzmocnienia twojej wytrzymałości. Jeżeli uda ci się ją znacząco poprawić, to elfowie nauczą cię tylko techniki, więc się przyłóż, chłopcze, i daj z siebie wszystko. To wspaniale. Tea powiedziała, że mój poziom jest tak niski, że nawet początkujący uczeń pokonałby mnie bez trudu. Hej, ma rację, bo tak jest. Kilka godzin nauki podstaw nie zrobi z ciebie weterana. To zdecydowanie za mało, nawet jeśli jesteś nie wiem jak zdolny. Tea ma absolutną rację. Trafił ci się wyjątkowo mądry smok. Słuchaj się jej, a daleko zajdziesz. Hehe, a nie mówiłam? To wcale nie jest śmieszne, Modralo. Zamarliście jakiś pakt, czy co? No dobra, amator czy nie, przyda mi się porcja solidnego treningu. Norianie, zaczynajmy. Arsimie, cały sekret wytrzymałości tkwi w umiejętności oszczędzania swojej energii. Podstawowym błędem początkujących wojowników jest to, że podczas walki wykonują sporo zbędnych ruchów i dlatego zbyt szybko się męczą. Pokażę ci, jak uderzać mieczem, aby zużywać minimum sił i jednocześnie korzystają z właściwości samej klinki. Pokażę ci też, jak poruszać się na polu bitwy, by nie zmęczyło ci bieganie. To jednak za mało. Twoje ciało musi jeszcze zostać wzmocnione cięższym treningiem, w taki sposób, aby oszczędzanie energii szło w parze ze zniwelowaniem zmęczenia. A uwierz mi, że sztuka to niełatwa. Smoki wiedzą, co mówią. W końcu ich mądrość nie ma sobie równych. Każdy, kto uważa inaczej, jest głupcem. Muszę nad tym popracować, bo przez moją lekkomyślność ktoś może ucierpieć. Albo zginąć. A tego bym nie chciał. Ojcze, staram się nie wzbudzać lęku u Arsima swoim zachowaniem, ale tak dłużej się nie da. Co masz na myśli? Bo wiesz, Arsim jest jeszcze niedoświadczony. Ma odwagę i to naprawdę zdumiewającą. Ale spodziewam się, że gdy naprawdę przyjdzie mu stanąć twarzą w twarz z Mognorem lub choćby którymś z jego orków czy goblinów, wypełni go paraliżujący strach. Wiem o nim wszystko. Rozpiera go energia i choć jest trochę roztrzepany, to jednak szlachetny i chce walczyć za tych, których kocha, mimo tego, że nigdy nie był na wojnie. Ja staram się dawać mu poczucie, że jestem silniejsza i odważniejsza od niego. Być może tak jest, ale mówiąc szczerze, też bardzo się boję. Ten nienazwany lęk pojawił się, gdy jeden z Torgatów mnie wtedy zaatakował. Czyżbyś w niego wątpiła? To nie tak. Po prostu bardzo się o niego martwię. Teo, moja córko. Arsim jest półelfem i ma niezwykle wielką potrzebę ocalania naszego świata. Nie byłbym taki pewny, czy stchórzy. Gdy rozmawialiśmy wczoraj, po jego tonie wywnioskowałem, że ma zbyt jasny umysł i zbyt wielkie serce, żeby w obliczu zagrożenia mógł się zawahać. Wiele się jeszcze wydarzy, zanim stanie do prawdziwej bitwy. Kiedy przyjdzie jednak ten czas, zdziwisz się, jaki jest potężny i waleczny. Prawdziwa moc jeszcze się w nim nie obudziła. Moc? Jaka moc? O czym ty mówisz, ojcze? Skoro drzemie w nim smocza magia, istnieje szansa, że to właśnie twój nowy towarzysz posiądzie moc, która była jak dotąd tylko legendą krążącą wśród smoków. Jeśli tak się stanie, Mognora czeka niemiła niespodzianka. Widzę, że zdziwiło cię i zaciekawiło to, co powiedziałem. Istnieją dwa momenty, w których smoki złączają z kimś swój los. Jeśli ma to miejsce już w chwili narodzin, jak u twego przyjaciela, to jest naprawdę wyjątkowe i niezwykle rzadkie, bo to nasi przodkowie już go wybrali. Zazwyczaj smocza magia ujawnia się dopiero w momencie pierwszego spotkania i to dany smok wybiera towarzysza. Przeważnie jest to drugi przedstawiciel naszej rasy, ale niekoniecznie jest to regułą. Jeśli kiedyś zobaczysz na własne oczy obdarowanie kogoś smoczą więzią, to nie będzie ona nigdy aż tak silna i wyjątkowa jak wasza, kiedy już w dniu narodzin było jasne, jakie będzie wasze przeznaczenie. Ta więź zdarza się raz na tysiące lat. Strzeż Arsima, Teo. Trafił ci się wyjątkowy towarzysz. Zanim opuścicie wyspę, on nauczy się nieco więcej walki wręcz i podniesie swój poziom wytrzymałości. Ty przez ten niecały miesiąc urośniesz i będziesz o wiele silniejsza. Przez lata, nie mając blisko towarzysza innego niż ja,
Nie urosłaś zbytnio, gdyż smoki potrzebują ciepłego serca innego niż to pochodzące od rodzica. Teraz to się zmieni. Czas i moc twojego smoczego ognia znacznie wzrosną, a ja przekażę ci moje zdolności, bo będziesz ich potrzebować pewnie nieraz. Masz na myśli uleczanie? Wiedziałam, że smoki rodzą się z pewnymi umiejętnościami, ale nie miałam pojęcia, że mogą je przekazywać innym smokom. Wspaniałe, prawda? Ale to nie wszystko. Jeśli jeden smok umiera, może wcześniej scalić się z innym smokiem. Po scaleniu osobowość umierającego znika, a ten, który otrzymał dar, staje się o wiele potężniejszy. Potężniejszy? O tak, znacznie potężniejszy. Wyjaśnię ci to na liczbach. Załóżmy, że ja chcę się z tobą scalić i przekazać ci swoją moc. Jeśli w jakiejś skali moja moc równa jest 2 jednostki, a twoja 1, to po scaleniu, wbrew logice, nie sumuje się to jako 3, ale dodatkowo mnoży dwukrotnie, czyli efektem jest aż 6 jednostek tej mocy. Oznacza to tym samym, że byłabyś 6-krotnie silniejsza niż przed scaleniem. To wspaniałe. Ale zaraz, coś tu jest nie tak. Skoro tak jest, to dlaczego smoki nie skorzystały ze scalenia, gdy Mognor szalał w Zuwalonie 1500 lat temu? Przecież z chwilą, gdy umierałby jeden smok, przekazałby swoją moc innemu, który stałby się silniejszy. Zgniotłyby tego potwora jak robaka. To nie jest takie proste. Ten proces, który nazywa się Yannai, wymaga nie tylko skupienia umysłów obu smoków, ale przede wszystkim czasu. Oba muszą być skoncentrowane i co najważniejsze, muszą przez dłuższą chwilę utrzymać kontakt wzrokowy. Inaczej to nie zadziała. Umierający smok musi być jeszcze na tyle silny, żeby móc się skoncentrować. Uwierz mi, że skorzystałbym na pewno z Yannai przy pierwszej lepszej sposobności i wzmocniony stanął z Mognorem twarzą w twarz. Zabrakłoby mi jednak czasu, ponieważ ten tyran miał niezwykłą precyzję i jego ostrze przebijało za każdym razem serca smoków. Więc umierały natychmiast, jeszcze zanim spadły na ziemię. Znowu widziałeś się w myślach, prawda? Tak. Nigdy nie zapomnę, jak ten potwór przebijał jej serce, jednocześnie się śmiejąc. Nigdy też nie pozbędę się wyrzutów sumienia, że nic nie zrobiłem i tylko patrzyłem bezczynnie, jak opadając bezwładnie w dół zamykała oczy pełne bólu i łez, spoglądając się na mnie z uśmiechem i nadzieją, bo ocaliłem przynajmniej ciebie. Chociaż nie mam już tych lat i tego wigoru, co kiedyś, marzę, żeby pewnego dnia zemścić się na tym czarnoksiężniku za niemal całkowitą zagładę rasy smoków. Jestem już za stary, by tego dokonać, ale gdy przyjdzie czas, oddam ci swoją moc, a ty pomścisz smoczych mędrców. Trochę to dziwnie zabrzmiało. Chęć zemsty nie leży w naszej naturze. Mognor jednak wymyka się wszelkim jej prawom i jest czystym złem. Przekaż Arsimowi w myślach mój ból i moje uczucia. A gdy będziecie już walczyć z Mognorem, sprawdźcie, by cierpiał 100-kroć bardziej niż my, zanim go zabijecie. Taką mam ostatnią wolę. Nie jest on człowiekiem, tylko demonem i nie okazujcie mu żadnej litości. Jeśli jednak kiedykolwiek zaatakują was ludzie, którzy ulegli jego mocy, a mam na myśli na przykład wuja Arsima i jego żołnierzy, nie zabijajcie ich, tylko obezwładnijcie, by nikogo nie krzywdzili. Oni nie są sobą i nie zasługują na śmierć. Całą waszą siłę skupcie na czarnoksiężniku i jego poplecznikach. Dobrze, ojcze. Spełnię z radością twoją prośbę. Dziękuję ci, Teo. A teraz podnieś do góry swoje skrzydła i ich krańcami dotknij moich. Przekazałem ci dar leczenia. Żeby z niego skorzystać, połóż łapę na piersi osoby, którą chcesz uleczyć i skoncentruj się. Po kilku chwilach wyzdrowieje. Pamiętaj jednak, żeby uważać na miecz Mognora i za nic nie dać się zranić.
bo jeśli któreś z was dosięgnie jego ostrze, skończy się to śmiercią. Zarówno elfickie zioła, które stosował Arsim, jak i twoja nowa umiejętność mogą leczyć tylko rany zadane przez zwykłych ludzi lub choroby pochodzące z tego świata. A czy na miecze Torgatów też mamy uważać? Niestety na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale lepiej dmuchać na zimne. Załóżmy, że są równie niebezpieczne jak ten dzierżony przez Mognora. W końcu to jego słudzy. No, Arsimie, widzę, że nabrałeś już trochę krzepy. Wzmocniłeś się od czasu, gdy tu przybyliśmy. Ale nie spoczywaj na laurach. Prawdziwy wojownik uczy się i trenuje przez całe życie. Inaczej wszystko idzie na marne. Mało. Jeszcze. Hehehe, cieszy mnie, że chcesz jeszcze ćwiczyć, bo im silniejszy jesteś, tym większe masz szanse. Ale jutro czeka cię podróż do Biri, więc musisz wypocząć. Poza tym nie można się wysilać. Zbyt intensywne ćwiczenia mogą doprowadzić do tego, że osiągniesz odwrotny rezultat do zamierzonego i po prostu przeciążysz swoje ciało. A jak twoje skrzydło, Theo? O, chcesz się przekonać? To wskakuj. Zapraszam na pokład. A dasz radę mnie unieść? Zobaczymy. Ha, ha, ha. Arsimie, boisz się? Tak! Jeszcze nigdy nie latałem! Chyba zaraz spadnę! A ufasz mi? No przecież! Całkowicie! Jak nikomu innemu! No to porzuć ten strach. Pamiętasz, kiedy mówiłam, że pokażę ci, jak wyglądają chmury, gdy się na nie z góry patrzy? Zaraz to zobaczysz! Juhu! Wspaniałe uczucie, co nie? O tak! Byłoby jeszcze wspaniale, gdyby nie było tak zimno. Mam zejść? Nie jest ci za ciężko? Siedź. Muszę się do tego przyzwyczaić, bo przebędziemy razem długie mile drogi, nim to wszystko się skończy. A więc tak wygląda szczyt legendarnego Kroturusa. Co za wspaniałe miejsce. Dlaczego mnie tu zabrałaś? Zawsze tu przesiaduję, gdy najdzie mnie ochota do rozmyślania albo po prostu gdy mam potrzebę skorzystania z samotni. Samotnie powiadasz. To dziwne. Czuję, jakbyśmy byli tacy sami. Choć ty jesteś smoczycą, a ja był elfem. Ja też przecież miałem swoją samotnię w tym obserwatorium, gdy wpatrywałem się w gwiazdy. Teraz ten szczyt nie będzie i dla ciebie samotnią. Powód jest dokładnie ten sam, dla którego obserwatorium w Drasilonie nie będzie już moją samotnią. Mam rację? Tak, masz absolutną rację. Ale nie dla wywodów o samotniach cię tutaj zabrałam. Chciałam z tobą porozmawiać w 4 oczy. Muszę zapytać cię wprost. Powiedz mi, Asimie, czy boisz się starcia z Mognorem? Może cię zdziwię, ale samego Mognora się nie boję. Wiesz dlaczego? Nie, ale może mi oświecisz. Kiedy wyruszyłem z Drasilonu, wierzyłem, że tu dotrę, ale w głębi serca obawiałem się, że to tylko legenda. Po dotarciu na miejsce znów się obawiałem, że nie znajdę smoka i nasz świat czekać będzie jedynie zagłada. Do dnia, w którym cię spotkałem, moją głowę wciąż zaprzątały myśli, które próbowały we mnie wzbudzić zwątpienie i strach. Jednak od tamtego momentu moje serce zaczęło się zmieniać i hardować. Wątpliwości z dnia na dzień zaczęły zanikać. Świadomość słusznego celu to zdecydowanie za mało, aby przezwyciężyć ten strach, ale to, co tu się wydarzyło oraz opowieść twojego ojca sprawiły, że inaczej na to wszystko teraz patrzę. Pojęcia nie mam, jak to możliwe, ale dzięki tobie zwykła chęć pokonania wspólnego wroga, która była wcześniej małą iskierką w ciemności, a czasem może nikłym pomyczkiem, zmieniła się w wielki płomień próbujący się wydostać z mojego wnętrza. Mówiąc prościej, nie czułeś się wcześniej bezpośrednio związane ze sprawą, prawda? To też, ale nie zupełnie zgadłaś. He? Bo dzięki tobie i twojemu ojcu, którego historia poruszyła mnie do głębi, w moim sercu zrodziła się niespotykana siła. Biorąc pod uwagę niezwykłą więź, jaka nas łączy, mam teraz osobiste powody, żeby zniszczyć Mognora i wyrównać rachunki.
choć nie mogę się doczekać z tej chwili, gdy stanę twarzą w twarz z moim arcywrogiem, zdaję sobie sprawę, że to nie będzie ani spacerek, ani bardyjka Remika z przyjaciółmi jak na Lajsanie. Nie daruję mu tego, że zabijał smoki. Nie obchodzi mnie to, że to będzie trudne i niebezpieczne, ani że będę musiał we mnie zaryzykować życie i to nie jeden raz. Nie potrafię tego odpowiednio opisać, ale mam wrażenie, że gdy o tym myślę, wypełnia mnie moc wszystkich smoków, które zginęły z jego ręki i chcących się nią ze mną podzielić. Strach, który wcześniej czułem, ustąpił miejsca wściekłości. Nie poddam się. Dopóki serce mi w piersi bije, zrobię wszystko, aby pomścić twoją matkę, pozostałe smoki i wszystkich mieszkańców Zuwalonu, których marzenia o spokojnej przyszłości zniszczył ten potwór. Jeszcze nie jesteś gotów, aby stawić mu czoła. Zresztą, ja też nie. Wiem, ale obiecuję ci jedno i potraktuj to jako kolejną dobrowolną przysięgę z mojej strony albo uzupełnienie tej właściwej. Co takiego, Arsimie? To, że niezależnie od tego, co się wydarzy i z jakimi przeciwnikami przyjdzie się nam mierzyć, będę cię ze wszystkich sił chronić i nie zawaham się zginąć w twojej obronie. Nie dam cię skrzywdzić nikomu, historia się nie powtórzy. O nie, nie na mojej warcie. Arsimie, mój drogi Arsimie. Bądź pewien, że zawsze będę ci towarzyszyć i również bez wahania poświęcę się ratując ciebie. W pewnym sensie, jeśli jakikolwiek wróg zaatakuje jedno z nas, to tak jakby porywał się na dwoje. Powinien się zatem 2 razy zastanowić, zanim rzuci nam wyzwanie. Razem będziemy niepokonani. Na pomoc! Ratunku! Nie, błagam, nie zabijaj mnie! Nic nie możesz zrobić, kurczę. Jak taki słaby dzieciak zamierza ze mną walczyć? Zanim jednak cię zabiję, chcę, abyś usłyszał jej ostatnie tchnienie. Tchnienie ostatniego smoka. Ha, 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 ha. Widziałam to. Śpi. To tylko zły sen. Sny obnażają nasze lęki. Teraz już wiem, czego naprawdę się boisz i jestem do głębi poruszona. To było tak realne, tak przerażające. Bałem się, że cię stracę, a jeśli by tak się stało, nigdy bym sobie tego nie wybaczył. To jest właśnie źródło mojego strachu. Nie boję się własnej śmierci. Już dobrze. W porządku. Przecież tutaj jestem. Teraz spróbuj zasnąć. Jutro już musimy ruszać w drogę. Niemożliwe! To on! Znalazł nas! A co to są u licha za czary? To nie są żadne czary! Uwaga, za tobą! To Torgan! Arsimie, Teo, uciekajcie! Już! To koniec. Nie macie dokąd uciec. Gdy mój pan dowie się, że odnalazłem i zabiłem ścierwo, które chce pokrzyżować jego plany, będzie zachwycony. Dziś, nieważne ilu was tu jest, zginiecie wszyscy. A zacznę od ciebie, bezużyteczna kreaturo. O nie! Aledzie! Ojcze!
To ja jestem twoim przeciwnikiem, zakapturzone ścierwo. Dajesz! No co jest? Strach cię obleciał? Wielkiego smoka zaatakowałeś, a mnie małego człowieczka się boisz, bo widzisz miecz? No dalej! Zaatakuj mnie, na co ty czekasz, zgniły śmieciu? Co ty robisz? Nie prowokuj go! To nie jest jakiś tam wojownik. Tak, spieszno ci w zaświaty? Dobrze więc. Właśnie tak kończą głupcy, którzy nie doceniają przeciwnika. A teraz czas zdymkać. A to co? A tak właśnie kończą głupcy, którzy podnoszą rękę na smoki. Ty pokonałeś go i zabiłeś. Jak to zrobiłeś? I już wiem, jaki jest ich słaby punkt. Torgantowie noszą bransolety z dziwnego kryształu. To one dają im taką moc. Gdy kryształ zostanie zniszczony, a nie trzeba przy tym nawet elfickiego ostrza, przybierają swoją prawdziwą formę. Wtedy da się już ich bez trudu pokonać, bo nagle słabo. Wystarczy już zwyczajnie przebić ich mieczem. Ale powiedz mi lepiej, co z Anredem. Żyje? Ojcze, wszystko będzie dobrze, tylko mi tu nie umieraj. Arredzie. Tak bardzo chciałbym, ale nie umiem ci pomóc. Wybacz mi. Teo, opiekowałem się tobą jeszcze zanim się wyklułaś. Strzegłem cię przez całe życie, ale teraz czuję, że opuszczają mnie już siły. Nie wiem, co się stało, ale ten upiór wyssał ze mnie całą energię. Nie zostało mi już wiele czasu. Ale o czym ty mówisz, ojcze? Wyleczę cię. Nie możesz odejść. Jesteś nam potrzebny. Bez ciebie nie damy rady pokonać Mognora. Córeczko, mówiłem ci przecież, że to nie zadziała na rany i obrażenia zadane przez upiory ze świata demonów. Musisz mi pozwolić odejść. Nie boję się o ciebie, bo już wiem, że masz teraz kogoś, kto będzie się o ciebie troszczyć z całych sił. Może nawet lepiej ode mnie. Mam jednak jeszcze chwilę, nim odejdę, więc się skoncentruj. Czy ty... Tak. Chcę, abyśmy dokonali scalenia. Osiądziesz ogromną moc, a wtedy dni Mognora będą policzone. To jedyna szansa, by ocalić Zuwalan. Zrób to dla mnie, proszę. Ojcze, co ty mówisz? Ja nie chcę żadnych nowych mocy. Ja chcę, żebyś był dalej z nami. Potrzebujemy cię. Ja cię potrzebuję. A na cóż wam stary smok, który nawet do walki już się nie nadaje i dyszy po krótkim locie? Rozsądniej będzie, gdy przekaże ci swoją moc. Wykorzystasz ją w pełni, bo dopiero zaczynasz swoje życie, podczas gdy ja je już kończę. Przyjmij ją. Przyda wam się. Posiądziesz także moją wiedzę i mądrość. Zrób to dla mnie i dla niej. Dla Edei. Oby twój duch zasnął w spokoju. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Żegnaj, ojcze.
Gdzie jest Ared? To naprawdę ty, Teo? Co się właściwie stało? Tak, Arsimie, to ja. Dokonaliśmy scalenia. Scalenia? Jakiego scalenia? Ruszajmy, Arsimie. Wszystko ci opowiem po drodze. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Norianie, w dowód wdzięczności za ten godny podziwu czyn, powierzam ci pieczę nad Wrihanem, obyś jak najdłużej bronił tajemnic smoczej kolebki, zanim przyjdzie koniec. To dla mnie ogromny zaszczyt. Żegnaj, strażniku Wrihanu. Do następnego spotkania. Żegnaj, Norianie. Do zobaczenia.